O, hej. Tutaj miała być zabawna scenka rozpoczynająca zabawną recenzję głośnego tytułu. Ale niestety. I nas dopadł słynny nekrowirus. Choroba i izolacja bardzo utrudniają przygotowanie materiału w naszym tradycyjnym formacie. Więc prosimy o wyrozumiałość, jeśli będziemy się teraz pojawiać na kanale trochę mniej. Ale wiecie co? W sumie już tu z wami jestem. Chcielibyście usłyszeć o jakiejś grze? Patrzcie uważnie, bo to co przyniosłem jest tak małe, że możecie w ogóle nie zauważyć, gdzie tu właściwie jest gra. Już sama nazwa zawiera wszystkie komponenty, czyli win, lose i banana. Wszystkie zasady da się wytłumaczyć jednym zdaniem. Rozdajemy graczom karty i ten, który otrzymał kartę win, próbuje odgadnąć, który z pozostałych graczy ma banana. Jeśli mu się to uda, to ci dwaj gracze wygrali. A jeśli przez pomyłkę wybierze gracza, który miał kartę lose, to on wygrywa. No, może to było zdanie złożone, ale to naprawdę wszystkie zasady tej gry. Czyli co? To taka wojna tylko z 3 dziwnymi kartami, tak? Nie! Niektórzy powiedzą wam, że poker to głupia losowa gra. Niektórzy inni powiedzą wam za to, że jest całkowicie policzalny i że nie ma tam miejsca na przypadek. Swoją opinię zachowam na lepsze czasy, ale jeśli chcecie wyrobić własną, to ta gra to świetna okazja. Mamy tu do czynienia z wyizolowanym i okrojonym z wszelkich niepotrzebnych ozdobników czystym momentem blefu. 3 karty, 3 osoby i kłamstwo w najczystszej postaci. I tak, słuchając o co tu chodzi, możemy poczuć politowanie, co najmniej jakby ktoś przedstawiał nam swojego wymyślonego przyjaciela. Ale ciężko nie chcieć spróbować, gdy cała rozgrywka trwa szybciej niż znalezienie telefonu po pomoc. A gdy już spróbujemy, to niczym w magicznej sztuczce, to co na wierzchu okaże się być tylko pozorami. Wyczarujemy śmiech, zaskoczenie, kreatywność, ale przede wszystkim też zmrużone spojrzenia jak w westernowym pojedynku. A może wcale tego nie poczujecie, może będziecie zażenowani. Ale hej, ta gra trwa tylko minutę. I w przeciwieństwie do niektórych to naprawdę realny czas gry. Chociaż na jednej rozgrywce może się nie skończyć. I tak, połowa doświadczenia to zastanawianie się, czy tu w ogóle jest jakaś gra. Ale to, ile to wszystko trwa, sprawia, że ciężko wskazać tytuł z lepszą proporcją ilości zabawy do ilości czasu i energii, które musimy włożyć. I nawet te karty, które uprzyjemniają rozgrywkę, możemy bez trudu zastąpić dowolnymi 3 kartami do gry albo kawałkami papieru i długopisem. Czy po zagraniu kilkanaście razy mam jeszcze ochotę w nią grać? Niespecjalnie. Czy znudziła mi się? Raczej tak. Ale czy oczekiwanie od trwającej 1 minutę i składającej się z 3 kart gry by wystarczyła nam na lata nie jest jakimś nieporozumieniem? Jeśli macie jakieś oczekiwania, to pewnie będziecie rozczarowani, a może i wkurzeni, bo to głupia, trywialna gra, wiem. Ale może spojrzycie na nią z większą czułością, jak na szansę, by doświadczyć blefu w czystej postaci, pośmiać się z niego i przetestować swoją kreatywność. Wcale nie jest łatwo znaleźć na tak surowym gruncie sposób, by przechytrzyć przeciwnika. Ja sam nie potrafię powiedzieć, czy ta gra jest głupia czy genialna, ale trochę o to w niej chodzi. Dlatego polecam ją jako szalenie ciekawe planszówkowe doświadczenie. Gdyby nie to, że straciłem smak, może nawet dałbym jej nasze wyróżnienie. Ale jeśli ciągle zastanawiasz się, czy ta gra ma jakikolwiek sens, to czemu by nie dać jej szansy? Czemu by jej nie spróbować? Bo naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, by ktokolwiek mógł żałować tej minuty, którą na nią poświęcił. Dodam może jeszcze tylko na koniec, że pokazywałem wam tutaj wariant Kto jest bananem, a ten podstawowy można chyba tylko polecić entuzjastom klasycznej karcianej wojny. Gra wymaga dokładnie 3 graczy, ale jeśli macie więcej kart, to znajdziecie w internecie warianty dla większej liczby osób i są ok. Dzięki za obejrzenie. Zawsze lubimy, jak piszecie komentarze pod spodem i czytamy je. Cieszymy się, gdy reagujecie na to, co robimy, bo to nas napędza.
Mam nadzieję, że niedługo uda się wrócić już z normalnymi filmikami, a w międzyczasie postaramy się być jakoś obecni na stronie i naszych mediach społecznościowych. A teraz pozwólcie już, że pójdę spać. Cześć, dobranoc.